Dzień dobry, cześć Wam, witam serdecznie. Zbliżamy się do Nowego Roku i dobrze jest przewertować temat rodziny. Dzisiaj bajarka powie Wam o rodzinie, bajka będzie o rodzinie. I jak to zwykle z bajarką bywa, bo bajarka podróżuje, jest zapraszana przez różne osoby, przez królów, tak jak pamiętacie, była też zaproszona. Tym razem też została zaproszona przez królową wszystkich mrówek. Powiem Wam szczerze, że jak dostałam to zaproszenie, to zastanawiałam się, czy w ogóle przyjąć zaproszenie, bo z mrówkami miałam tak trochę na bakier. A tu królowa matka mrowiska, cywilizacji mrówek, rzekła: pokażę Ci, jak to u nas jest, co to znaczy żyć w prawdziwej rodzinie. Jak się domyślacie, przyjęłam zaproszenie, mimo że z mrówkami miałam tak sobie nawet troszeczkę na bakier, szczególnie z tymi czerwonymi. No ale wyruszyłam w podróż. Gdy znalazłam się przed kopcem wielkich rozmiarów, raptem w jakiś zaczarowany sposób stałam się taka malutka, tyci, taka malutka. Właściwie czasami się zwiększałam, czasami byłam jeszcze mniejsza i nawet zastanawiałam się, co to za czar. Chciałam zapytać królową matkę, co się ze mną dzieje, ale mrówki popychały mnie co chwilę do przodu i mówiły: idź, dostałeś zaproszenie, to wielkie wyróżnienie, idź do królowej matki. Gdy już doszłam, królowa matka siedziała, a właściwie można powiedzieć leżała, a czasami na boku leżała, a czasami na drugim boku, czasami na chwilę wstała i znowu leżała. Cały czas rodziła dzieci. Więc ją zapytałam, czy da radę ze mną porozmawiać, chociaż przez chwilę, no bo zaprosiła mnie, żeby pokazać mi, jak wygląda rodzina, prawdziwa rodzina w mrowisku. No ale ona ciągle rodziła dzieci. No ona powiedziała: daj spokój, to jest chleb powszedni, cały czas je rodzę, cały czas one są, jest ich coraz więcej. Po prostu porozmawiajmy. Więc taka tycia osóbka jak ja, bajarka, skłoniłam się głęboko królowej matce i zapytałam: jak wam się żyje w tym mrowisku? A królowa mówi: świetnie, bardzo dobrze. Jak wiesz, na całej kuli ziemskiej wszędzie żyjemy. Ojej, to jest was bardzo dużo, rzekłam. O tak, to prawda. Ale jesteście takie tycie. Ale jesteśmy doskonale zorganizowane, jak najprawdziwsza rodzina. No dobrze, no ale ty tylko rodzisz dzieci. Teraz rodzę dzieci. Kiedyś było inaczej. Kiedyś musiałam znaleźć wielu partnerów. Teraz jestem królową matką, ale przedtem musiałam odszukać wielu królów. Miałaś królów? No tak, dużo ich było. I co się później zdarzyło i stało? No, jak się domyślasz, widzisz już teraz, mam dużo dzieci. To opowiedz mi o swoim życiu, rzekłam. Dobrze, opowiem ci, oczywiście. Najważniejsza w rodzinie jest miłość. No to wiem, rzekłam. W rodzinie ludzkiej też tak jest, że najważniejsza jest miłość.
No wiesz, ma prawo tak być, a ma prawo być inaczej. Jak to? No, bo ja znam takie mrowiska, w których dopiero królowa matka uczy się słowa miłość. Tak? Zdziwiłam się. Myślałam, że wszystkie królowe matki zmierzają do tego, żeby żyć w wymianie miłości i dla nich najważniejsza jest miłość. O, rzekła królowa matka, ty jesteś u szczytu. A co to znaczy, że jestem u szczytu? To znaczy, że ja, królowa matka, znam te wszystkie inne mrowiska na całym świecie, ale ja, ponieważ kultywuję miłość i wymianę miłości, stanowię wzór dla wszystkich innych mrowisk. Rozumiem. No, to jest mądre, bo przecież w słowie miłość zawierają się wszystkie słowa, więc te inne mrowiska mają prawo uczyć się innych słów. Czy tak? Tak właśnie jest, rzekła królowa matka. Mówisz, że miłość tu przewodzi, że tym słowem przewodnim jest miłość. A zatem powiedz, jak to się dzieje? Bo wchodząc tu do tego mrowiska, widziałam, że jest tak dużo mrówek. One nawet chodzą jedna po drugiej i nic sobie nie robią i w ogóle się nie denerwują, nie wkurzają. Powiem szczerze, że jestem zadziwiona, jaką tu macie genialną organizację. Powiem ci szczerze, rzekła królowa matka, właśnie dlatego cię tutaj zaprosiłam, bo ja i wszystkie mrowiska na świecie uczymy również ludzi, gdy patrzą na nas, że w każdej rodzinie jest najważniejsze słowo przewodnie. Tak? A cóż to jest to słowo przewodnie? Każda osoba ma takie słowo, które go prowadzi. Rozumiem. No to mnie też prowadzi miłość. No tak, ale inne osoby w twojej rodzinie mają prawo być prowadzone przez inne słowa. No tak, rzeczywiście. No tak, to prawda, ale chcesz powiedzieć, że przez to, że kultywujesz to słowo przewodnie i być może każda z tych mrówek zna swoje słowo przewodnie, jest tu taki idealny porządek? No właśnie, przyjrzyj się, wprowadź to w swojej rodzinie. No, jakoś powiem szczerze, że mało w to wierzę. No ale zobacz, rzekła królowa matka, wszystko tu jest we właściwej hierarchii. Są i robotnice, są i inne mrówki, które w istocie mają swoje zadania. Jest bez kłócenia się, bez podgryzania, każdy zna swoje miejsce w szeregu. Trudnie też wiedziały, co mają robić i dalej wiedzą, co mają robić. Czasami robotnice zamieniają się w wojowników, a są też jeszcze i strażnicy. Każdy cieszy się z tego, za co jest odpowiedzialny. Bez podgryzania, złoszczenia się, nienawiści. No wiesz co, chcesz powiedzieć, że nie znacie nienawiści? Ależ znamy, oczywiście, rzekła królowa matka. Zanim założyłam cywilizację miłości, bo ten kopiec tak się nazywa, przedtem, jak się domyślasz, żyłam w innym kopcu. Tam zupełnie inne słowo przewodziło. Jakie? Tam przewodziła sprawiedliwość. Rozumiem. No i tam, jak mniemam, poznałaś nienawiść. No właśnie, tak w sumie było.
I skoro poznałaś ją do cna, to założyłaś cywilizację miłości. Mrówczą! Superowo! Świetnie! Wspaniale! I wszystkie mrówki tylko wymiana miłości? Wszystkie mrówki komunikują się bez zarzutu? No tak, rzekła królowa matka. Kto cię nauczył tego, że gdy każda z mrówek zna swoje słowo przewodnie, przestaje się kłócić czy szarpać nerwy w oparciu o to, czego nie wie, nie rozumie w stosunku do tego drugiego, bo ten drugi coś ma prawo robić inaczej, czy wypowiadać się inaczej. Rozumiem, że krówki, przepraszam cię, królowo, mrówki są uczone przez ciebie tego, jak się mają zachować. No wiesz, czasami może jesteśmy też krówki. Ja to pewno jestem naczelna krowa. Ciągle rodzę i rodzę i rodzę i rodzę. No to stąd być może moje przejęzyczenie. Jeszcze raz przepraszam, szanowna, wielka królowo. Ależ w porządku, kto by się przejmował tym, co ty mówisz? Jak to? Nie denerwuje cię? Nie złościsz się, że miałam takie lekkie przejęzyczenie? No co ty, daj spokój. Ty dopiero zmierzasz do absolutnej miłości, a ja już mam tą absolutną miłość. Znasz moje słowo przewodnie. I dzięki temu widzisz i patrzysz na mnie inaczej. No tak, wiesz, jak żyłam w tym kopcu, gdzie przewodziło słowo sprawiedliwość, to tam wszyscy patrzyliśmy przez to, kim byliśmy. No i co się działo? No wiesz, no jak patrzysz przez to, kim jesteś na tego drugiego, to przecież chcesz, żeby ten ktoś zachowywał się tak samo jak ty. To proste. No tak, rzeczywiście. Nigdy o tym nie pomyślałam. A teraz rozumiem, że jak znasz jako królowa wszystkie mrówki, które mieszkają w cywilizacji miłości i wiesz, że temu przewodzi to słowo, a temu przewodzi inne słowo, to patrzysz przez to słowo na tą mrówkę, tak? Tak, oczywiście, ale i mrówki patrzą przez te słowa przewodnie wzajemnie w ramach tego, co robią. No i co? No, mamy największy kopiec na świecie. No ale czy to takie ważne? Mieć największy kopiec na świecie? No, myślałam, że cię to zaciekawi. No, nie wiem. Najbardziej z tego, co mówisz, to ciekawi mnie ta wymiana miłości i brak kłótni, awantur, brak przekomarzania się i dokuczania, wywyższania. To mnie najbardziej ciekawi. I powiem ci szczerze, że ty mnie zainspirowałaś do zmian. Naprawdę? Powiedziała w momencie, gdy kolejna mrówka się poczęła. Naprawdę, wiesz, jesteś jak krówka. Naprawdę. Dobrze, że się nie obraziłaś. Dobrze, że jesteś taka mądra. Ale może mi jeszcze powiesz coś, co mnie bardzo ciekawie interesuje. Jak to się stało, że ja taka jestem tycia? Taka malutka. Wiesz, jestem bajarką. Bez tego, że czarownicą albo czarodziejką, czy nawet wróżką, czy elfem. Jak to się zdarzyło, że jestem taka tycia, malutka? O, chciałabyś wiedzieć, ale to jest moja tajemnica. Wszyscy goście, którzy odwiedzają mój kopiec, zmniejszają się do takich rozmiarów, bym mogła z nimi rozmawiać, byś ty mogła rozmawiać ze mną i byśmy się we wszystkim zrozumiały. O, ciekawe. To w moim życiu
tam gdzie żyję, to jest tylko możliwe w czasie snu. To może ja śnię i zaczęłam się drapać i szczypać. Może mi się jednak to śni? No co ty opowiadasz? Daj spokój. Zaprosiłam cię, bo jesteś mądra, Bajarko. I rozumiem, że od dzisiaj będziesz uczyć wszystkich ludzi słowa, którym są, to znaczy to, co im przewodzi słowo na dany czas, bo ono integruje wszystkie zasoby leksykalne i wszystko się przyłącza do tego słowa i wszystko się kręci wokół tego słowa. I nauczysz wszystkich innych, oczywiście w rodzaju ludzkim, żeby patrzyli na drugą osobę przez słowo przewodnie, które ta osoba generuje. No i wtedy będzie to samo, co u nas. I nie będziesz nam zazdrościć, dzielisz się na takie kawałeczki wszystkich układów słów i tak wyjaśniasz, argumentujesz. Nie będziesz zazdrosna, że się ze mną tym podzieliłaś? No co ty opowiadasz? Rzekła królowa matka mrówek. Przecież ja tu, tak jak i ciebie zaprosiłam, wszystkie gatunki do siebie zapraszam. Ale masz misję. Daj spokój. Rodzić i jeszcze rozmawiać. Jesteś naprawdę mocarna. O, tak samo potrafisz, gdyby było trzeba. Najważniejsze, zrób to, o co cię proszę, skoro cię to zainspirowało do wprowadzenia w gatunek ludzki. Na pewno, że mnie zainspirowało. A najpierw to w ogóle to sprawdzę, czy to działa. Ciekawe. No ty jesteś miłością, ja jestem miłością. Patrzę na ciebie przez miłość. Ty do mnie mówisz, czy chcę się z tobą kłócić i awanturować? No właściwie bez potrzeby. Faktycznie. Widzisz, przecież już rozmawiamy dobrą chwilę. Faktycznie to działa. No to rób to, rzekła królowa matka. Dobrze. Oczywiście, że to zrobią. A i jeszcze wiedz i pamiętaj o tym, co jest ważne i istotne. A mianowicie, że każda rodzina zawiera tyle członków w rodzinie, by wszystkie mogły sfinalizować to słowo przewodnie, nad którym aktualnie pracują. Ojojku, to naprawdę jest idylla maleńka. Ojej. Czyli jak rodzice chcą mieć 2 dzieci, a rodzi się 4, to znaczy, że potrzebowali tyle odbić, żeby sami mogli sfinalizować kolejno następujące po sobie słowa przewodnie. Czyli to jest takie prawo, rzekłam. No tak, to właśnie jest prawo stworzenia. Suma odbić w różnych warunkach życia, w różnych miejscach, potrzebna w każdej rodzinie, by każdy członek tej rodziny spełnił się albo miał prawo się rozwijać w słowie przewodnim. To już chyba wszystko wiem. Naprawdę wszystko. I dobrze jest i dobrze będzie podzielić się tą wiedzą z każdym, bo i w naszym gatunku brak już wtedy będzie awantur, kłótni, obrażania się, denerwowania, nienawiści. Wszystko w wymianie miłości. Jeszcze raz, królowo,
dziękuję i życzę kolejnego kroku świadomości. Dziękuję, dziękuję, rzekła królowa matka, a mrówki odprowadziły mnie do wyjścia. Gdy stanęłam koło kopca, znowu zrobiłam się taka duża, ale już od tego spotkania z królową matką jestem inna. Mam nadzieję, że i wy wypróbujecie ten sposób na szczęśliwą rodzinę, czego wam serdecznie życzę. To tyle na dzisiaj. Dziękuję.